Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Jakiś czas temu, chyba pod odcinkiem z garderobami, mówiliście, że chcecie usłyszeć, jak urządzić pomieszczenia na poddaszu. Pomieszczenia ze skosami. Mówicie, macie. Proszę, zaczniemy od łazienek, bo to chyba najbardziej skomplikowane pomieszczenie. Tam każdy centymetr może grać rolę. Tak więc dzisiaj łazienki na poddaszach. Dajcie znać, czy następny odcinek ma być o garderobach, czy o kuchni, które kuchnie są rzadziej urządzane na poddaszu, ale są. A jeżeli są, no to niestety też musimy się czasem nagłowić, jak je dobrze zaprojektować. Ok, zanim zaczniemy, proszę naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Ok, zaczynamy. Tak, jeżeli chodzi o łazienki na poddaszu, zazwyczaj to są łazienki rodzinne, bo tam mamy pokoje dzieci, zazwyczaj sypialnia jest. Mniejsze łazienki bywają na dole, czasem nawet tylko WC, a tu jest duża łazienka. Ale duża łazienka nie znaczy, że jest ustawna, bo niestety mamy te skosy. I tu zaczynają się problemy. Jak rozpoczynam projekt, jak rozpoczynam aranżację takiego pomieszczenia, oczywiście po wywiadzie, gdzie już wiem, czy ma być wanna, czy ma być kabina prysznicowa, ubikacja, bitet, etc., zaczynam sobie rozrysowywać dane pomieszczenie. Bardzo ważna sprawa. Jeżeli budujecie dom lub jesteście w trakcie budowy, zwróćcie uwagę na ściankę kolankową i na kąt dachu, bo tu, jeżeli budujecie, jeszcze dużo możecie poprawić. Dlaczego? Ścianka kolankowa i kąt nachylenia tego dachu determinują nam, ile będziemy mieli miejsca tak naprawdę takiego użytkowego w tym pomieszczeniu. Przykładowo, jeżeli mamy ściankę kolankową w wysokości 100 cm, a kąt nachylenia dachu to jest 45 stopni, to uzyskamy wysokość sufitu 190 cm, czyli już nie mało, w odległości 95 cm od ściany tej kolankowej. Lecz jeżeli mamy tą samą wysokość ścianki kolankowej, lecz nachylenie wynosi 30 stopni, to jest to już zdecydowanie mniej ustawne. Wtedy wysokość 190 cm uzyskamy w odległości 165 cm od ścianki kolankowej. No, różnica jest spora. No i co zrobić z tak niską powierzchnią? Przecież nie będziemy robić tam samych schowków, chociaż warto, tak, warto, bo ręczniki, płyny i tak dalej, trzeba też gdzieś schować. Ale właśnie trzeba zastanowić się, jakie urządzenia tam damy. Jeżeli chcemy dać wannę, to musimy pamiętać, że wanna z nóżkami zazwyczaj ma 60 cm. Ale żebym ja tam mógł swobodnie siedzieć, to już potrzebuję około 95-100 cm. No ale do wanny muszę też jeszcze jakoś się wślizgnąć, wejść. No i wtedy już potrzeba zdecydowanie więcej przestrzeni. Oczywiście wannę możemy ustawić krótszym bokiem pod skosem, dłuższym, ale to wszystko dłuższym dalej, ale to wszystko zależy od tego, ile my mamy tam miejsca i co chcemy tam właśnie zrobić. Warto zastanowić się, o tym powiem jeszcze jeżeli będę mówił o ubikacji, warto zastanowić się, czy nie dać jakiegoś murku małego przy tej wannie, dzięki któremu będzie ta wanna odsunięta troszkę, a my będziemy mieli miejsce na płyny, na jakieś szampony, na tego, może na i świeczkę i kieliszek wina. Tak więc warto się zastanowić, bo wtedy całość sobie trochę odsuniemy i my przy skosie będziemy mieli więcej miejsca do wejścia do tej wanny. A co zrobić, jeżeli my chcemy kabinę prysznicową? No powiem Wam tak, jest to możliwe, coraz częściej robimy, mimo że są skosy. Jasne, takie urządzenie ma swoją wysokość, no to tutaj niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Przede wszystkim, jeżeli chcemy deszczownicę, no to ona jest zamontowana na wysokości mniej więcej 210 cm. Warto pomyśleć, jeżeli mamy skos, nad kabiną robioną pod wymiar. Mamy producentów, którzy seryjnie już robią pod wymiar, ale też jeżeli pójdziecie do szklarza łebskiego człowieka, jest w stanie Wam przyciąć tak tą szybę,
że będzie po prostu idealnie to pasować. Robiłem takich rzeczy już bardzo dużo. Warto oczywiście tą deszczownicę wtedy dajemy na ścianie prostej, nie ze skosem, a ta szyba często jest troszkę dłuższa, tak, żebyśmy mieli miejsce, gdzie stanąć. Wtedy pod takim skosem, jeżeli mamy skos, szybę przyciętą, to pod tym skosem robię zazwyczaj jakąś półeczkę, na której mogę sobie usiąść, jeżeli mam taką potrzebę, albo też mogę postawić szampon czy płyn. Tak więc wanna, jeżeli jest, potrzebujemy, żeby do niej wejść około 160 cm w wysokości, kabina prysznicowa, no wtedy te kabiny są droższe, robione na wymiar, no jak wszystko, tak, tego typu rzeczy, co dzisiaj jest tanie, ale jest to możliwe, dajemy dłuższą szybę i jest ok. Większy problem zaczyna być z ubikacją. Żeby sam stelaż powstał podtynkowy, to potrzebujemy około 120 cm. Ta ścianka kolankowa często ma 100 cm, czyli tu już jest gdzieś tam problem, ale jeszcze drobny. No dobra, ubikacja, nie zawsze na nim siedzimy. Faceci muszą stanąć. No i teraz w zależności od wysokości danego człowieka, no potrzebuje blisko tych 2 metrów. Ja nie, ale znam kilku, co potrzebują te 2 metry. Oczywiście warto zastanowić się, żeby taką ubikację wtedy zrobić pod oknem dachowym, no to wtedy mamy sporo miejsca. Ewentualnie pomyślcie o przedściance. Co to jest ta przedścianka? Jeżeli mamy ściankę kolankową, stawiamy sobie drugą ściankę, do której zamocujemy sprzęt. Czy to umywalkę, czy to ubikację. Ona będzie, no, dlatego jest przedścianka, bo przed tą ścianą kolankową. Za tym możemy zrobić jakieś schowki, możemy postawić kwiat, no różne rzeczy. Chodzi tylko o to, żeby uzyskać odpowiednią wysokość od ziemi do skosu. Zobaczcie na te wymiary. Tu pokazane jest, ile mniej więcej potrzebujemy do jakiego sprzętu w wysokości i szerokości. To jest bardzo przydatne i zwróćcie uwagę, projektując swoje łazienki. A ja powiem troszkę jeszcze o tych ubikacjach. Aby zamontować taki stelaż, potrzebujemy, tak jak powiedziałem, około 120 cm. Są stelaże potynkowe niższe na 80 cm, ale niestety nie zawsze one się sprawdzają. Możemy taki stelaż zamontować, na takiej ubikacji usiąść, lecz w przypadku, gdy kąt nachylenia dachu jest mniejszy niż 45 stopni, no to jest problem stanąć przed tą ubikacją. Można zamontować sedyc i bidet stojący, ale również mają one około 80 cm, lecz należy pamiętać, że człowiek podnoszący się z takiego sedesu potrzebuje około 190 cm. Z większym problemem, bo z tą ubikacją, mimo że musimy stać, to często wybrniemy jakoś właśnie ze względu na tą ściankę kolankową, czy przedściankę, ale już z umywalką jest większy kłopot. Potrzebujemy mniej więcej na samą umywalkę tak 85 cm od ziemi, no ale musimy stać i mieć zazwyczaj lustro i oświetlenie. No, z jednej strony widziałem, że ktoś rezygnował już z lustra, z drugiej strony no nie wyobrażam sobie, jak nie mieć lustra tam, gdzie ja się myję. Dlatego no, ta ściana już musiała być prosta. Ok, możemy tak jak na przykład w tym przypadku mieć lustro gdzieś ze ścięciem i jakby nie było, no, umywalka jest na prostej ścianie. Dlatego urządzając takie pomieszczenie, zawsze wszystko sobie rozrysowuję na rzucie, na kartce i wtedy nawet najlepiej wziąć kredę, po prostu kredę i w danym pomieszczeniu rozrysowywać ze sprawdzeniem wysokości, tak? No i tą umywalkę powinniśmy montować na ścianie, gdzie jest dużo przestrzeni po prostu, tak? No to nas determinuje. Wannę zawsze pod skos, można dać ubikację w sumie też, kabinę, tak jak mówiłem, tak, no ale z umywalką jest już większy problem. Na szczęście takiego problemu nie mamy z pralką, ponieważ pralka od przodu ładowana ma wysokość 85 cm. Jeżeli ścianka kolankowa ma 100 cm, to jest ok. Jeżeli ma 75 cm, to też nie ma problemu, tak? Bo z tyłu będą jeszcze przyrządy. W zależności od tego, jaką tą łazienkę mamy, jak długa jest, często robiłem w ten sposób, że kosze na pranie są uchylne obok pralki
jest ta pralka, a ja i tak do pralki muszę kucnąć, tak, żeby załadować ją czy wyciągnąć. Tak więc tu często nie ma problemu, nie ma zgrzytu. Jeżeli jest dłuższa ścianka, gdzie jest umywalka, to wiadomo, można też tą pralkę tam ustawić. Taka mała porada. Jeżeli nie macie zbyt dużo miejsca w takiej umywalce, przy tej głównej ścianie, gdzie jest lustro, a chcecie mieć, żeby w łazience 2 osoby naraz mogły się myć, często kombinujemy z 2 umywalkami. Ok, ale właśnie często nie ma na to miejsca. To lepiej wtedy dać jedną większą umywalkę z 2 bateriami. Zyskacie kilkadziesiąt centymetrów, a to już jest niemało. No dobrze, sprzęt w takiej łazience to nie wszystko. Pod skosami warto, sam tak mam i wiem, że to jest wygodne, zrobić szafki, gdzie schowamy wszystkie te papiery, płyny, nie mamy później nic, kosmetyki kobiety, nie mamy później nic naćkane, że tak powiem, w tej łazience. Jest bardziej, szybciej można posprzątać, a to jest ważne, tak? Do kosza schować i tyle. Lub nie musimy tylko stawiać na praktyczność. Pod takimi skosami bardzo ładnie będą wyglądały kwiaty, tak, w donicach, jakieś świece. Robiliśmy biokominki. Zależy się później od tego, jak duża jest ta łazienka. Ale te skosy można wykorzystać po prostu nie tylko funkcjonalnie. Naprawdę ładnie można zrobić. Zresztą widzicie te kilka inspiracji, jak to można ładnie urządzić. Jeszcze jedna taka drobna dygresja. Planując zakup płytek, w pomieszczeniu ze skosami weźcie sobie większy zapas. Niestety, ja wiem, że chcielibyśmy, aby fachowcowi wszystko od razu wyszło, płacimy mu za to, ale przy skosach, no niestety, może coś nie wyjść. Normalnie liczymy 10% zapasów na płytki, tutaj bym wziął 15%, a najlepiej policzyłbym co do sztuki. I wtedy, jeżeli wiem, że ta sztuka jest przycięta, odpada. To jest już 1 sztuka, a nie gdzieś normalnie możemy jeszcze tą połówkę czy tam część wykorzystać. W tym przypadku raczej już nie wykorzystamy, także najlepiej wyliczyć płytki na sztuki i ewentualnie wziąć jakiś drobny zapas na to, że coś się nie uda. Podsumowując, przede wszystkim bierzecie kartkę lub kredę, jeżeli macie już dom wybudowany, idziecie na miejsce, rozrysowujecie sobie wszystko z uwzględnieniem wysokości, uwzględnieniem swojego wymiaru, tak jak ja jestem duży, czy ja wejdę do tej wanny, czy nie wejdę. Budżetu, bo jeżeli chcecie na przykład taką kabinę prysznicową na zamówienie, około 20-30% na pewno będzie drożej niż normalna kabina, no ale wiemy bardzo dobrze, że łazienek nie projektujemy na rok, na 2. Tak więc no, akurat w tym przypadku myślę, że warto wydać. Wanna pod skos, jeżeli chcemy, ubikacja ewentualna przedścianka, no i później pralka, gdzie mamy miejsce. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Dajcie znać, czy chcecie więcej z tej serii faktycznie, bo jeżeli Was to nudzi, to może niekoniecznie, ale jeżeli chcecie o kuchni, garderobie, sypialni, na poddaszu usłyszeć, śmiało piszcie, najlepiej piszcie w jakiej kolejności co, bo tak będę robił, tak? To jest dla Was vlog, a nie dla mnie. Dobra, dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne odcinki. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.